Dziś Alex ma ważny dzień. Od kilku tygodni odkłada jedną sprawę. Musi zameldować się na pobyt czasowy w urzędzie. Nie lubi urzędów i zawsze mówi: zrobię to jutro. Rano Alex pije kawę i patrzy na telefon. Dostaje wiadomość. To ostatni dzień na zameldowanie. Alex jest zestresowany. Rozumie, że nie może już czekać. Szybko się ubiera i wychodzi z domu. Urząd jest duży i nowoczesny. W środku jest dużo ludzi. Niektórzy są spokojni, inni zdenerwowani. Alex bierze numer i siada na krześle. Czeka i myśli. Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? Po chwili na ekranie pojawia się jego numer. Alex wstaje i podchodzi do okienka. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym się zameldować na pobyt czasowy. Rozumiem. Poproszę paszport, proszę bardzo. Na jakiej podstawie mieszka pan pod tym adresem? Czy ma pan umowę najmu? Tak, mam umowę najmu. Dobrze, proszę ją podać. Oczywiście. Rozumiem, że to zameldowanie na pobyt czasowy? Tak, dokładnie. Proszę podpisać tutaj. Dobrze, wszystko się zgadza. Zameldowanie będzie obowiązywało na czas trwania umowy najmu. Bardzo się cieszę. Gotowe. Jest pan zameldowany. Dziękuję bardzo. Alex wychodzi z urzędu. Czuje ulgę i spokój. Wie, że następnym razem nie będzie odkładał ważnych spraw. Jak mówią Polacy, nie odkładaj na jutro tego, co masz zrobić dziś. A ty lubisz odkładać rzeczy na jutro? Napisz w komentarzu tak lub nie i daj się lepiej poznać. Cześć! Przepraszam, że Ci przerywam, ale mam coś, co Ci pomoże nie tylko oglądać filmiki, ale mówić po polsku. Wpadnij w środę na darmowe konwersacje. Czego nie będziemy robić? Nie będziemy tłumaczyć zasad gramatyki, będziemy rozmawiać. Dostaniesz wcześniej zestaw 5 czasowników odmienionych w czasie teraźniejszym, 10 rzeczowników i 10 lub 20 przymiotników i zaczniesz realnie z tych wyrazów tworzyć zdania. Dziś Alex ma ważny dzień. Od kilku tygodni odkłada jedną sprawę. Musi zameldować się na pobyt czasowy w urzędzie. Nie lubi urzędów i zawsze mówi: zrobię to jutro. Rano Alex pije kawę i patrzy na telefon. Dostaje wiadomość. To ostatni dzień na zameldowanie. Alex jest zestresowany. Rozumie, że nie może już czekać. Szybko się ubiera i wychodzi z domu. Urząd jest duży i nowoczesny. W środku jest dużo ludzi. Niektórzy są spokojni, inni zdenerwowani. Alex bierze numer i siada na krześle. Czeka i myśli. Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? Po chwili na ekranie pojawia się jego numer. Alex wstaje i podchodzi do okienka. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym się zameldować na pobyt czasowy. Rozumiem. Poproszę paszport, proszę bardzo. Na jakiej podstawie mieszka pan pod tym adresem? Czy ma pan umowę najmu? Tak, mam umowę najmu. Dobrze, proszę ją podać. Oczywiście. Rozumiem, że to zameldowanie na pobyt czasowy? Tak, dokładnie. Proszę podpisać tutaj. Dobrze, wszystko się zgadza. Zameldowanie będzie obowiązywało na czas trwania umowy najmu. Bardzo się cieszę. Gotowe. Jest pan zameldowany. Dziękuję bardzo. Alex wychodzi z urzędu. Czuje ulgę i spokój. Wie, że następnym razem nie będzie odkładał ważnych spraw. Jak mówią Polacy, nie odkładaj na jutro tego, co masz zrobić dziś. A ty lubisz odkładać rzeczy na jutro? Napisz w komentarzu tak lub nie i daj się lepiej poznać. Podobał Ci się ten animowany film? Mamy jeszcze 2. Jeden u dentysty, a drugi na ryneczku, w warzywniaku, w sklepie, zakupy, podstawowe wyrazy. Zobacz, czy któryś z nich Ci się spodoba.